Dostaliśmy od Was feedback, że nasze unboxingi wielu rzeczy naraz są fajne, ale jak trwają godzinę, to już trochę długo. Osobiście uważam, że mógłby trwać i 5 godzin, ale niech będzie. Dzisiaj robimy dla Was unboxing numer 2 na marzec, czyli nowe sprzęty, które jeszcze do nas dojechały, które jeszcze będziemy dla Was recenzować i na podstawie których pewnie powstanie parę poradników. Pierwszy unboxing był bardziej lifestyle'owy, więc tutaj mamy czysty smart home dzisiaj dla Was. W sumie jakoś tak wyszło, że sam HomeKit jest. No, czyli taki unboxing marzec HomeKit. Zapraszam. Dzisiejszy unboxing mamy od dwóch producentów, Meross oraz Netatmo, dwóch producentów, którzy produkują sprzęty dla HomeKit i z dwóch sklepów. Wszystkie sprzęty Meross mamy ze sklepu smartbez.pl, a wszystkie sprzęty Netatmo mamy ze sklepu Inteligentny Dom CO. Pozwólcie zatem, że krótko przejdę przez te rzeczy, które są przede mną i Wam pokażę. Zaczniemy od tego, co mamy po prawej stronie, czyli mamy smart lampkę z HomeKit od Meross. Osobiście trochę mi się kojarzy z Mi Bedside Lamp 2 Xiaomi, jeżeli chodzi o kształt, więc zobaczymy, jak się sprawuje. Dalej mam taśmę LED od Meross i to aż 10 metrów, więc naprawdę dużo taśmy LED, które do nas przyszło. Później mamy dzwonek do drzwi. Inteligentny dzwonek do drzwi od Netatmo, który posiada wsparcie dla HomeKit oraz tak podejrzewam, że ma wsparcie dla HomeKit Secure Video. O tym dzwonku też już kilka razy pisałem newsy na smartme.pl, więc cieszę się, że się pojawił i że mogę go sobie przetestować. Z przodu dalej mamy Meross, mamy Smart Wi-Fi Switch, czyli przekaźnik Wi-Fi, który posiada automatycznie integrację z HomeKit. Dalej mamy Smart Wi-Fi Plug, czyli inteligentne gniazdko, do którego podłączymy różnego rodzaju sprzęty. Wszystko to jest HomeKit. Oraz Smart Wi-Fi Wall Switch, czyli inteligentny włącznik światła od Meross. A po mojej lewej stronie dalej dwa Merossy. Smart Wi-Fi Outdoor Plug, czyli tutaj mamy gniazdko, ale na zewnątrz. To jest na pewno ciekawa rzecz, która jest wodoodporne, posiada wsparcie dla HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, więc na pewno fajny sprzęt, który warto mieć w domu albo na przykład na balkonie. Dalej mamy listwę, inteligentną listwę ponownie z Meross i na sam koniec cały starter pack Netatmo, czyli 3 głowice. Już miałem okazję na smartmie testować głowice, ale z tymi głowicami dostałem również termostat Netatmo, a tego jeszcze nie miałem okazji oglądać, więc cieszę się, że do mnie dotarło. Więc jest tego sporo. Dzisiejszy film dedykuję głównie fanom Smart Home i HomeKit, ale pamiętajcie też, że na przykład do Home Assistant też dużo z tych rzeczy dorzucicie. Pewnie wszystko z tego dorzucicie, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych sprzętów, też możecie obejrzeć ten film. No to co? Idziemy po kolei. Zacznę od największego, bo lubię dużo opakowania. Trochę w stylu Hitchcocka. Netatmo Starter. Czyli mamy tutaj 3 głowice Netatmo oraz termostat, dzięki któremu możemy nimi sterować. Pozwolicie, że otworzę i zobaczmy, co tu się znajduje. Tak widzicie, tak są poukładane opakowania w środku. Mamy 3 głowice Netatmo, 3 obok siebie, więc nie będę każdej z nich odpakowywać. Tak wygląda opakowanie Netatmo. Wyciągnę sobie teraz tą głowicę. Mieliśmy już okazję, tak jak Wam wcześniej wspominałem, testować na smartmie, więc możecie od razu uderzyć do naszej recenzji, jak się sprawowała. Tutaj mamy tą głowicę, a tutaj zapewne zawory, żeby móc je sobie zamontować. Dokładnie, dobrze pamiętam. Te zawory były naprawdę fajne. Myślę, łatwo się jakoś to wszystko nakładało. Wolałem to niż inne smart zawory. Oraz mamy dwie zapakowane baterie AA, żeby móc tą głowicą sterować. Co jeszcze w środku znajdziemy? Wyciągam opakowanie. Mamy naklejki, które możemy sobie nakleić na naszą głowicę.
żeby miała na przykład kolor pomarańczowy, albo tam pewnie jest zielona, niebieska, obstawiam. I mamy instrukcję. Więc tutaj są instrukcje. Teraz to sobie wszystko odłożę na bok. I wyciągnę coś, czego nie widziałem. O! Wow. Termostat Netatmo. Co my tu mamy? Tutaj mamy bramkę. Bo to już z tym już miałem do czynienia, czyli tutaj mamy bramkę dla termostatu, którą musimy włożyć do gniazdka. Powiem szczerze, że myślałem, że jak mamy głowicę i termostat, to nie potrzebujemy tej bramki, ale widocznie tak. No i sam termostat. Ale oni go tutaj włożyli. Ale to pewnie będę musiał potem sadzić z powrotem, no ale dobra. Tak wygląda sam termostat. Jak widzicie, jest spójny z bramką. A jeżeli chodzi o wykonanie, zasilany jest z trzech baterii AAA albo pewnie chociaż chyba tylko z trzech baterii. Ale zaraz zobaczymy, co znajduje się dalej. No takie... To jest chyba... To wygląda, jakby to był taki element maskujący do niego. Co tu jeszcze znajdujemy w środku? Znajdujemy tył do zamontowania w puszce. Znajdujemy kable, żebyśmy go mogli zamontować. Widzę tutaj faza, neutralny, pewnie do sterowania kotłem. Dalej mamy kolejną obudowę. To już będę musiał zerknąć do recenzji, żeby się dowiedzieć, czym to jest. Znaczy zerknąć do recenzji, zrobić recenzję. Ok, i tutaj mamy gniazdka, przepraszam, wtyczki różnego rodzaju, żebyśmy mogli zrobić. Mamy elementy montażowe oraz 3 baterie AAA. Więc tak wygląda cały zestaw. Aczkolwiek, jak Wam wspominałem, po co nam są 2? Pewnie się okaże. Czas na smart włącznik do światła, zgodny z HomeKit, prosto od Meros. Zobaczmy, jak wygląda. Wyciągamy. Tak wygląda ten włącznik. Taki ma konkretny dźwięk, jakąś lampkę. Również ma kod HomeKit, ale tutaj raczej on jest taki bardzo mocno widoczny, więc to bym raczej ściągnął. Widzę, że pasuje do naszych europejskich puszek, więc to jest jego bardzo duży plus. Zobaczcie, w ogóle tutaj jest informacja, jeżeli nie potrafisz go sparować z HomeKitem, to zeskanuj ten kod i będzie tam instrukcja. Aczkolwiek parowanie HomeKit sprowadza się do tego, że skanujecie kod QR-owy HomeKit, więc to nie jest jakoś super skomplikowane. A dalej znajdziemy 4 normalne śruby oraz 2 mini. Nie wiem, do czego służą. Pewnie odkryję. 7 rzeczy, których powinieneś wiedzieć o HomeKit. O, proszę. No to już mam kolejny temat filmu na YouTube'a. Dzięki, Meros. Będzie konkret. Tutaj mamy naklejkę, żeby sobie chyba opisać kable. To już jest naprawdę ciekawe podejście. No i instrukcje. Instrukcje obsługi w języku angielskim. Od razu otworzymy na hiszpańskim. No sobie rękę uciąć, że to polskiego nie ma. Ale naprawdę montujemy, podpinamy wszystkie kable w puszce, sparujemy z HomeKit i powinno działać. Więc w sumie to jest pierwszy włącznik światła, który ma natywną integrację z HomeKit, który będę recenzował, który działa też po Wi-Fi. Więc zobaczymy. Czas na kolejny unboxing Smart Gniazdka. Już to któreś, powiem szczerze, które wylądowało w moich rękach. Tym razem mamy gniazdko, które ma natywną integrację z HomeKit, działa po Wi-Fi. Tutaj mamy od razu informację, że jest to gniazdko EU. Ktoś nawet chyba, to wygląda jakby ktoś ręcznie zaznaczył, że jest to wersja EU. Więc miło. Odpakujemy je. W środku tak, mamy znowu 7 rzeczy,
które powinniście wiedzieć o HomeKit. Nie, ale teraz miałem filmik z tego zrobić, a w sumie na przykład część trzecia. Czytaj instrukcję. To nie byłby fascynujący filmik jednak. Chyba jednak nie będzie. Dobra, patrzymy dalej. Instrukcja obsługi. Taka porządna. Meros naprawdę się do tego naprawdę się do tego przykłada. No i dobra. Oto gniazdko. Całkiem spore. Jeżeli mam być szczery, tutaj mamy w tym miejscu mamy kod HomeKit, tutaj mamy przycisk do jego uruchamiania. Spore, ale mimo wszystko chyba zgrabne. Bardziej, żeby pójść w długość, tak go trochę rozszerzyli. Jest takie proste, bez jakichś zbędnych udziwnień. Więc mi się podoba. Tutaj już więcej nic nie ma, więc oto ono. Smart gniazdko HomeKit od Meros. Teraz czas na paski LEDowe Meros. 10 metrów to jest naprawdę długi pasek LEDowy. Znowu, natywne wsparcie dla HomeKit, pasek działający po Wi-Fi, tak podejrzewam. Dokładnie. Odpakujmy go i zobaczmy, jak wygląda. Wow, sporo rzeczy. Dobra. Czyli pasek dostajemy w 2 szpulach. Tak wygląda szpula z paskiem. Tutaj sobie tą taśmę odwinę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten pasek. On jest RGB bez W, czyli nie mamy bezpośrednio białej diody. Mamy nawet specjalne miejsce z takim ikoną nożyczek, żebyśmy wiedzieli, gdzie ciąć, gdy będziemy chcieli go docinać. No i takie szpule w zestawie dostajemy 2, czyli podejrzewam, że to jest 2 razy po 5 metrów. Takie mamy 2 szpule i możemy te paski sobie połączyć, żeby był jeden bardzo długi pasek, jeżeli tego potrzebujemy. Co jeszcze znajdziemy w opakowaniu? Zdecydowałem się wyciągnąć naraz wszystko, żeby Wam pokazać. Więc tak, zaczynamy od elementów montażowych. Tutaj mamy sporo taśmy dwustronnie przylepnej, żeby móc sobie zamontować nasz pasek LEDowy w dowolnym miejscu. Mamy również takie łączniki, jeżeli będziemy chcieli. Czyli podejrzewam, że właśnie tym łącznikiem jesteśmy w stanie połączyć 2 paski. Te łączniki mamy 2, czyli pewnie jeden jest zapasowy. Tutaj mamy zasilacz do naszego LEDa. Tutaj znajduje się kod HomeKit, czyli to podpinamy do naszego zasilacza, to podpinamy wprost do pasków. Możemy zrobić osobno 2. To jest ciekawe. Czyli możecie albo połączyć jako jedno, albo pociągnąć jako 2 paski 5-metrowe. I tutaj, jeżeli chcecie zdalnie włączyć, wyłączyć, to macie też taką możliwość za pomocą dedykowanego przycisku. Tutaj jeszcze widzę instrukcję obsługi, aczkolwiek jest ona dosyć prosta, ale na przykład pokazuje, jak on nie powinien być zginany, jak go kłaść. Więc fajnie, że jest. No i to, co Meros lubi, czyli 7 rzeczy, które powinniście wiedzieć o HomeKit. No powiem szczerze, że pozytywnie mnie to zaskoczyło. Taki od razu gotowy, bardzo długi pasek HomeKit. Czasami mamy różnego rodzaju instalacje, bo w ramach SmartMe też tworzymy smart domy i przeważnie posiłkowaliśmy się sprzętem E-Light, żeby mieć natywne wsparcie dla HomeKit, ale widzę, że pojawiła się konkretna konkurencja. Na pewno wykorzystamy w naszych instalacjach. Czas na unboxing lampki Meros. Lampka, która wygląda jak Mi Bedside Lamp 2. Więc otwórzmy i zobaczmy, czy faktycznie tak wygląda na żywo. Lampka zgodna z HomeKit, jak wszystko dzisiaj. Mamy jakąś deklarację czegoś. 7 rzeczy, które powinniście wiedzieć o HomeKit. Oraz instrukcje. Te instrukcje są takie
Naprawdę porządnie zrobione. No tutaj są zdjęcia, zrzuty ekranu z aplikacji. Naprawdę ktoś spędził sporo czasu na przeczytaniu, na stworzeniu tej instrukcji. Jak kupicie tą lampkę, to przeczytajcie tą instrukcję. Komuś będzie miło. Wyciągam pudełko, w którym znajduje się zasilacz. To nie było aż tak dramatyczne, jak było w mojej głowie. I lampka. Lampka. Oto lampka. No trochę podobna jest do Mi Bedside. Ale zgrabniejsza? Jak bym ją nazwał? Ściągniemy jej to. I tutaj ma takie srebrne wykończenie u góry. No, chyba mi się bardziej podoba, jeżeli mam być szczery, niż Mi Bedside Lamp 2. Teraz naprawdę jest taka smuklejsza. Tutaj mamy kod HomeKit, miejsce, żeby podłączyć zasilanie. I tak naprawdę tyle. Zobaczymy, co potrafi w samej recenzji. Czy w końcu dostanę smart dzwonek do drzwi, z którego nie będę się musiał wstydzić? Jest taka szansa. Bo oto unboxing Netatmo Smart Video Doorbell. I od razu co nam się rzuca? Free storage, no subscription fees. Czyli nie musimy tutaj płacić za subskrypcję. Pierwsze moje pytanie, jak coś takiego widzę, to znaczy, aha, czyli kiedyś musieliśmy. Więc nie dorzucałbym tego. Po prostu dałbym to jako pewnik. Inni to mają jako pewnik. Ok, ale niemniej jednak. Smart dzwonek do drzwi z HomeKit i prawdopodobnie HomeKit Secure Video. Czas go odpakować. Jest dramaturgia. Jest on. Dzwonek. Ładny. Będzie pasował do moich drzwi. No. Będzie pasował do moich drzwi. Gdybym jeszcze go dostał na stałe, pewnie byłoby fajniej, ale mamy go na testy. Niemniej jednak no, podoba mi się. Jest taki minimalistyczny. Ma znaczek dzwonka, który może sprawić, że ludzie będą w końcu dzwonić w odpowiednim miejscu. Co jeszcze znajdziemy w opakowaniu? Wow. Taką naklejkę. Informacja o tym, że w tym domu warto coś ukraść. Z tym mi się kojarzą trochę te naklejki. To jest taka info dla złodziei. Skoro mam alarm, to znaczy, że jest coś godnego uwagi w środku. Szczególnie, że to jest Netatmo. To nie jest to, że ktoś przyjedzie i nie wiem, będzie walczyć z tymi złodziejami, więc nie wiem, czy bym to naklejał. Ale niemniej jednak ładna naklejka. Co mamy dalej? Mamy instrukcję. A nie, to nie jest instrukcja. To jest info, co jeszcze możecie kupić z Netatmo. Dzięki temu to jest też info, co jeszcze mogę zrecenzować z Netatmo. Mogę jeszcze zrecenzować całkiem dużo rzeczy. Ok. Dobrze wiedzieć. Lecimy dalej. Taka ala wizytówka, dzięki której możemy zeskanować kod HomeKit. Instrukcja. Porządna instrukcja. Naprawdę porządna instrukcja. Tutaj mamy element montażowy, dzięki któremu możemy zamontować nasz dzwonek. Czekajcie, żebym go dobrze... To chyba tak działa? Nie? Też nie. No, pewnie to jakoś sprawdzę w trakcie samej recenzji. Tutaj mamy... Nie mam pojęcia, co to jest. Będę musiał też sprawdzić w trakcie recenzji. Ok. Przekonamy się. Elementy montażowe. To już jest większy sens. Tutaj mamy wkręty i mini śrubokręt, lub jak dodają. Pewnie dwa sposoby montażu tego dzwonka, czyli albo na wprost, przepraszam, tu jest pull, to chyba zacznie działać. Ładnie, albo tak, albo jeśli chcemy pod kątem, czyli na przykład na bramce zewnętrznej. Możemy na przykład go zamontować. I to chyba tyle. Jeden z sprzętów, na które dłużej czekałem,
które bardzo z dużą chęcią zrecenzuję, bo ciągle brakowało mi dobrego smart dzwonka do drzwi, ale wydaje się, że w końcu przybył. A co powiecie na smart przekaźnik z HomeKit, czyli Smart Wi-Fi Switch? Przeważnie korzystam z przekaźników HomeKit, to są to modowane Shelly 2,5 albo modowane Sonoffy Mini, albo cokolwiek używam i podłączam do mojej instalacji, to przeważnie ma wgrywane oprogramowanie HomeKit. Miło raz na jakiś czas zobaczyć coś, co ma ten HomeKit natywnie. Jest duże. Ok, to zdecydowanie nie zmieści się do puszki elektrycznej, bo raczej nie zmieści się. Ale jest to mimo wszystko przekaźnik. Czyli w takim razie jest to bardziej przekaźnik, który montujemy, nie wiem, na przykład przy LEDach, albo gdzieś mamy jakąś formę rozdzielni. Jeżeli chodzi o instrukcję, to pokazuje mi tutaj, że mogę na przykład podłączyć smart lampkę do niego. No dobra, to będzie ciekawy test. Zobaczymy, jak sobie poradzi, ale też ma natywnie HomeKit, więc pewnie będzie ciekawie. Kolejny sprzęt, o którym pisałem newsy. Więc cieszę się, że przyszedł do mnie na testy. Będę mógł się nim pobawić. Smart gniazdko. Było ich dużo, więc czym ono będzie się wyróżniać? Ono będzie się tym wyróżniać, że jest wodoodporne i możecie je dać na zewnątrz. Więc jest to na pewno ważny element, gdy chcemy na przykład podłączyć cokolwiek na zewnątrz, położyć, nie wiem, na trawie, balkonie czy gdziekolwiek indziej. I chcemy to podłączyć do HomeKit albo Google Assistant albo Amazon Alexa. Więc Meross zapełnił bardzo fajną lukę tym produktem. Teraz go otworzę. Znowu mamy 7 rzeczy, które warto wiedzieć o HomeKit. Mamy instrukcję w kilku językach. Jak zawsze Meross robi konkretne instrukcje. To jest naprawdę szacun dla tej firmy. Za to, że się postarają i każdy produkt ma własną instrukcję z zdjęciami, z rzutami z ekranu, a nie typową instrukcję typu żeby była, bo musi być. Więc naprawdę tutaj Meross, ktokolwiek jest z działu instrukcji, mówił, że przestańcie, przecież nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Zwracamy. Dziękujemy. No i czas na sam sprzęt, czyli smart gniazdko, które jest masywne. I takie być powinno. Bo jeżeli gniazdko ma wylądować na zewnątrz, to ma być porządne. I tu widzicie, jest zabezpieczenie przed wilgocią, przed wodą. Mamy fizyczny przycisk, czyli mamy konkretny, masywny, potężne urządzenie z wsparciem dla HomeKit. To jest genialna rzecz moim zdaniem. Jeżeli jeszcze będzie dobrze działać, a podejrzewam, że będzie, to jedna z fajniejszych rzeczy, która pokazuje, że można robić naprawdę rzeczy, które są potrzebne, mimo wszystko smart i działające fajnie. Chyba wydaje mi się, że to jest z Merossa dla mnie najfajniejsza rzecz, którą dzisiaj otwieram i którą wyciągam z pudełka. I na koniec smart listwa. Ponownie Meross, ostatni produkt Meross na dzisiaj. Smart listwa z HomeKit, Alexą i Google Assistant. Więc czas ją wyciągnąć, zobaczyć. Który się teraz odezwał? Google. Cicho tam. To jest życie z asystentami. Mówisz, że masz sprzęt z asystentami, któryś już do ciebie gada. Tym razem Google się musiał po prostu. Zawsze musi 3 słowa od siebie powiedzieć. 7 rzeczy, które powinniście wiedzieć o HomeKit. Przy pierwszym filmie pomyślałem zrobić film o tym. Przy pierwszej rzeczy. Potem, bez przesady. Ale teraz jak już wyciągam to chyba 6. raz, to mówię, a może zrobię film o tym. 7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o HomeKit. I na przykład, że iOS 13 jest do tego potrzebne, żeby korzystać z tych urządzeń, a najlepiej iOS 14. I tego typu rzeczy. Dobra. Jakoś tak mnie porywają te instrukcje. Ale mamy instrukcję znowu. Instrukcja Meross, czyli co? Mamy rysunek tej listwy, która jest obok mnie. Po prostu marzenie. Gdyby tylko wszyscy robili takie instrukcje, to przecież
tyle konfliktów by się rozwiązało w świecie. No nie byłoby już po prostu konfliktu, bo ludzie by wiedzieli, jak czegoś używać. DVD, wideo, lodówki. Świetna robota. Ale przejdźmy do samej listwy. Listwa w dotyku jest potężna. Maksimum, tutaj czytam, to jest 10 amperów. 5 W, 2,4 ampera dla pojedynczego portu USB. 5 V, przepraszam, 5 V, 4 ampery dla wszystkich czterech. Jeżeli je podłączymy, mamy tutaj 4 gniazdka, żeby podłączyć sprzęty. Tutaj mamy kolejne 4 USB, czyli tak naprawdę 8 sprzętów jesteście w stanie podłączyć do tej smart listwy i będą działały z HomeKit. Więc fajnie. Długość tego kabla, zaraz sprawdzę, o tutaj piszę 1,8 metra, czyli dość długi. I mamy nawet, tutaj widzę, miejsca na montaż, czyli możecie sobie na przykład gdzieś przykręcić. Kolejna fajna listwa, mamy też przycisk tutaj fizyczny, żeby móc ją wyłączyć. No, powiem szczerze, że dzisiaj Meroz mnie zaskoczył tymi produktami. Dotychczas kojarzyłem firmę, że istnieje. Dostałem cały zestaw produktów do testowania i wygląda na to, że będą to bardzo fajne testy. Stół czysty, wszystko odpakowane, po części już popakowane, bo leci do redaktorów, żeby testowali. Sprzętów mamy naprawdę już dużo. Codziennie na SmartMe znajdziecie nową recenzję. Dużo HomeKitu, bardzo dużo ostatnio, sporo lifestyle'u, sporo rzeczy z Home Assistant, więc wydaje mi się, że SmartMe fajnie się rozwija, a te unboxingi pokazują Wam, że możecie naprawdę dużo ciekawych sprzętów znaleźć na naszym kanale YouTube, ale nie tylko. Pamiętajcie o tym, że możecie wejść na smartme.pl i znaleźć tam fizyczne recenzje, a także poradniki. Więc jeżeli ten film Wam się podobał, wytrwaliście razem ze mną przy odpakowaniu tych sprzętów, no to co? Dajecie lajka, subskrybujecie, a jak napiszecie komentarz, dałem lajka i zasubskrybowałem, to na przykład ja Wam polajkuję ten komentarz. Wow, no niby niedużo, ale naprawdę się z tego cieszę. I widzicie, że spędzamy na tym bardzo dużo czasu. I ja, i osoby, które są po drugiej stronie kamery. No i zapraszam Was do unboxingu w kwietniu. Chyba że okaże się, że jeszcze coś przyjdzie. Ale został tydzień do końca lutego, więc może jednak to wszystko na marzec. Czy tak? Zobaczymy. Dzięki i do zobaczenia.